To co, stawiasz? Nie, dzisiaj wieszam. Ostatnio omawialiśmy montaż jednostki wewnętrznej. Teraz czas na agregat, czyli jednostkę zewnętrzną. Dziś dowiesz się, na co zwrócić uwagę, wybierając lokalizację. Dlaczego klimatyzator można zamontować nawet pod oknem i co determinuje odpowiednie funkcjonowanie jednostki zewnętrznej. No to lecimy. Po pierwsze, lokalizacja. Wojtek, jak i gdzie? Jeśli chodzi o umiejscowienie jednostki zewnętrznej, to już sam producent ma swoje zalecenia, jak powinno to wyglądać. Oczywiście nie chodzi o to, w którym miejscu ściany on ma się znaleźć, natomiast chodzi o odległości od boków urządzenia, od góry, jak i od tyłu, ponieważ musimy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Dodatkowo, jeżeli wybieramy miejsce dla jednostki, warto zwrócić uwagę, czy jest to ściana nasłoneczniona, czy nie, ponieważ zazwyczaj klimatyzację wykorzystujemy w trybie chłodzenia i fajnie, żeby ten skrapacz był w cieniu, wtedy ma on lepsze warunki pracy. Jeśli chodzi o skropliny, ciągle o nich mówimy w przypadku jednostek zewnętrznych, jednak tutaj w trybie grzania one również powstają i mogą kapać komuś na głowę, więc to też jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. No i samo posadowienie. Możemy również postawić oczywiście agregat, on nie musi wisieć, ale zwróćmy uwagę na to, żeby on był na jakimś podwyższeniu, na jakimś wsporniku. Po prostu nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której śnieg zbiera nam się w klimatyzatorze. Aha, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Czasami nawet jak wybierzemy idealne miejsce do zamontowania klimatyzatora, może nam nie zgodzić się na to administracja, dlatego też warto zapytać ją o zgodę. Wojtek, słyszałem, że klimatyzator można zamontować nawet pod oknem. Opowiesz coś więcej o tym? Pod oknem, nad oknem, właściwie na każdej części ściany można zamontować nasz klimatyzator, natomiast domyślam się, skąd to pytanie. Bardzo często instalatorzy wybierają właśnie miejsce pod oknem w budynkach wielorodzinnych, dlatego gdyż jest to właściwie jedyna część ściany dostępna w łatwy sposób z naszego mieszkania. Jest to też bardzo fajne, ponieważ później możemy się wychylić przez ten parapet i dosięgnąć naszego agregatu, też przeprowadzić wszystkie czynności serwisowe. Warto zaznaczyć, że nie trzeba się tutaj obawiać, że będzie głośno, ponieważ te klimatyzatory są już teraz naprawdę ciche. Wiemy co, wiemy gdzie, czyli pozostaje tylko skręcić i koniec? W zasadzie tak. Natomiast klimatyzatory to nie do końca urządzenia typu plug and play. Musimy tutaj jeszcze podłączyć nasz układ chłodniczy poprzez zrobienie odpowiednich kielichów, dokręcenie nakrętek do naszych śrubunków z odpowiednią siłą oraz sprawdzenie na koniec szczelności, czy właściwie dobrze to zrobiliśmy. Warto też upewnić się, iż izolacja na rurach jest nienaruszona, że jest jej ciągłość, dlatego nie będziemy mieć problemów z wykrylpaniem się tej wilgoci, jak i również sama otulina służy, aby wymiana termiczna nie zachodziła z otoczeniem. Jeśli chodzi o podłączenie elektryczne, to tak, musimy zasilić nasz klimatyzator i tutaj też warto się upewnić, że wpiliśmy się w dobry bezpiecznik, taki jaki wymaga producent, żeby nie mieć problemów tego typu, oraz połączenie komunikacyjne pomiędzy jednostką wewnętrzną oraz zewnętrzną. Jeżeli jesteśmy już pewni, że te kroki są za nami, że wszystko jest zrobione poprawnie, wtedy przechodzimy do próby szczelności, czyli nabijamy azot do naszego układu, nie do jednostki wewnętrznej, tylko do układu. W naszej jednostce jest czynnik chłodniczy, tam go nie nabijamy. Sprawdzamy, czy ciśnienie się utrzymuje, czy nasz układ jest szczelny, następnie wypuszczamy ten azot i próżnujemy nasz układ. Jeżeli wszystko przeprowadziliśmy poprawnie, odpalamy nasze urządzenie. Klimatyzator podłączony? Działa? To teraz zobacz, jak nim sterować.